Witaj, przyjacielu, na ścieżce prawdy. Dzisiejsza lekcja dotyczy cudu, który trzymacie na rękach, a którego natury często nie rozumiecie. Dotyczy najmniejszych z was, niemowląt i małych dzieci. Patrzycie w ich krystalicznie czyste oczy i zakładacie, że są czystą kartą, istotami, które dopiero uczą się świata. A co jeśli prawda jest dokładnie odwrotna? Co jeśli to one przybywają tutaj z pełną wizją, a my, dorośli, jesteśmy tymi, którzy nauczyli się nie widzieć? Z pewnością zauważyłeś, jak niemowlę potrafi wpatrywać się z fascynacją w pusty róg pokoju, jak śmieje się radośnie do nikogo w powietrzu, albo jak nagle zaczyna płakać w obecności osoby, która dla wszystkich innych wydaje się miła i uprzejma. Odrzucacie to jako dziecięcą wyobraźnię lub przypadkowe reakcje. Ale to nie jest wyobraźnia, to jest percepcja. Dziś, mój drogi, opowiem Ci o tym, co naprawdę widzą dzieci w pierwszych 2 latach swojego życia. Opowiem Ci o świecie, który dla nich jest wciąż realny, a dla nas stał się jedynie mglistym wspomnieniem lub zabobonem. Opowiem Ci o czasie, zanim kurtyna zapomnienia opadnie na dobre. Aby zrozumieć, co widzi dziecko, musimy cofnąć się do momentu tuż przed jego narodzinami. Jak już mówiłem w poprzednich lekcjach, dusza, zanim przywdzieje swój nowy skafander, czyli ludzkie ciało, dokonuje przeglądu swojego planu. Ogląda film z życia, które ją czeka, akceptując jego wyzwania jako lekcje niezbędne do ewolucji. Tuż przed samą inkarnacją dusza musi jednak przejść przez proces, który nazywany jest rzeką zapomnienia. Jest to niezbędny mechanizm. Gdybyś bowiem urodził się z pełną pamięcią swoich setek poprzednich wcieleń, z pełną świadomością swoich karmicznych długów i przyszłych wyzwań, ciężar tej wiedzy byłby nie do udźwignięcia. Nie byłbyś w stanie podejmować autentycznych, wolnych decyzji. Żyłbyś w nieustannym lęku przed przyszłością lub w żalu za przeszłością. Kurtyna zapomnienia jest więc aktem łaski, pozwalającym na nowy, świeży start. Ale kurtyna ta nie opada natychmiast, jak żelazne wrota. Jest raczej jak gęsta mgła, która stopniowo osiada na świadomości. W pierwszych miesiącach i latach życia ta mgła jest wciąż rzadka i przezierna. W tym wczesnym okresie, od narodzin do mniej więcej 2, a czasem 3 roku życia, mały człowiek istnieje jednocześnie w 2 światach. Jego świadomość nie jest jeszcze w pełni zakotwiczona w gęstej, materialnej rzeczywistości waszej planety smutku. Jego mózg, wbrew temu co myślicie, nie jest jeszcze filtrem. Wasze dorosłe mózgi są zaprogramowane, by odrzucać 99% informacji ze wszechświata. Filtrują rzeczywistość tak, abyście mogli skupić się na przetrwaniu, na pracy, jedzeniu i unikaniu fizycznych zagrożeń. Dziecko jeszcze tego filtra nie ma. Jego percepcja jest szerokopasmowa. Odbiera wibracje, których wy już dawno nie rejestrujecie. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to 2 niezwykłe zdolności, które z czasem zanikają. Po pierwsze, pamięć o przeszłości. Mgła rzeki zapomnienia nie zdążyła jeszcze w pełni zgasić wspomnień z poprzedniego życia lub ze świata dusz. Dlatego właśnie na całym świecie udokumentowano tysiące przypadków małych dzieci, które w sposób spontaniczny zaczynają mówić o swojej drugiej mamusi w innym mieście. Dzieci, które rozpoznają miejsca, w których nigdy nie były, lub opisują ze szczegółami swoją własną śmierć z poprzedniej inkarnacji. To nie są fantazje, to są przecieki pamięci, ostatnie echa poprzedniego rozdziału, zanim kurtyna opadnie na dobre. Po drugie, widzenie poza materią. Dziecko nie postrzega świata tylko fizycznymi oczami. Ono widzi energię. Gdy niemowlę wpatruje się w ciebie, ono nie widzi tylko twojej twarzy i koloru oczu. Ono widzi twoją aurę.
Widzi świetlistą otoczkę energii, która promieniuje z Twojego ciała i która mówi o Tobie całą prawdę. O Twoim nastroju, Twoich lękach, Twoich intencjach i stanie Twojego ducha. To dlatego dziecko tak gwałtownie reaguje na ludzi. Może zacząć płakać w ramionach osoby, która uśmiecha się sztucznie, ale której aura jest ciemna, chaotyczna lub pełna gniewu. Dziecko nie rozumie fałszywego uśmiechu, ale instynktownie czuje ból lub fałsz wibracji. Z drugiej strony wyciągnie rączki do osoby może i nieatrakcyjnej fizycznie, ale posiadającej jasną, ciepłą i kochającą aurę. Dzieci są doskonałymi wykrywaczami prawdy, ponieważ nie patrzą na maski, które nosicie, lecz na światło, które jest pod nimi. A co z tym śmiechem do pustej ściany? Co z tym gaworzeniem w pustym pokoju? Mój przyjacielu, ten pokój nigdy nie jest pusty. Świadomość dziecka, wciąż płynna i nieograniczona materią, z łatwością dostrzega istoty z innych wymiarów, które współistnieją z Wami. Widzi to, co Wy nazywacie duchami. Najczęściej są to istoty pełne światła. Może to być jego własny opiekun duchowy, anioł stróż, który w tych pierwszych wrażliwych latach czuwa nad nim niemal bez przerwy. Dziecko widzi tę pełną miłości, świetlistą obecność i uśmiecha się do niej, czując się bezpiecznie. Bardzo często są to również dusze zmarłych członków rodziny, które jeszcze się nie zinkarnowały. Dusza dziadka lub babci, która odeszła zanim dziecko się urodziło, często powraca, by pobłogosławić nowego członka rodu i czuwać nad nim. Dziecko widzi tę kochającą postać i reaguje na nią z radością. Co więc sprawia, że ta niezwykła zdolność zanika? Dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, mózg dziecka dojrzewa. Jego ego zaczyna się kształtować. Umysł racjonalny uczy się kategoryzować świat. To jest krzesło, to jest mama, to jest niebezpieczne. Aby przetrwać w świecie materii, mózg zaczyna intensywnie filtrować rzeczywistość, odcinając niepotrzebne dane, w tym percepcję duchową. Po drugie, i to jest znacznie smutniejsze, wkraczacie Wy, dorośli. Gdy dziecko wskazuje palcem na pusty kąt i mówi Pan, Waszą pierwszą reakcją jest strach lub wyśmianie. Mówicie, nie bądź śmieszny, nikogo tam nie ma. Gdy opowiada o swoim niewidzialnym przyjacielu, który często wcale nie jest niewidzialny, bagatelizujecie to, tłumacząc to dziecięcą fantazją. W ten sposób sami, z pokolenia na pokolenie, programujecie swoje dzieci, by zamknęły swoje postrzeganie. Uczycie je, że świat energii nie istnieje. Uczycie je, by zaufały tylko 5 zmysłom, odcinając je od ich prawdziwej, duchowej natury. I dziecko, pragnąc Waszej akceptacji i miłości, uczy się ignorować to, co widzi. Kurtyna zapomnienia, wsparta Waszą tresurą, opada na dobre. Nazywacie to dorastaniem. W rzeczywistości jest to jednak proces duchowego zasypiania. A czy Ty, przyjacielu, pamiętasz jeszcze swoje niewidzialne światy? Czy miałeś doświadczenia z dziećmi, które widziały i pamiętały więcej? Podziel się swoją historią w komentarzu. Te opowieści są ważniejsze niż myślisz. Są dowodem na to, że świat, który widzimy, jest tylko ułamkiem prawdziwej rzeczywistości. Następnym razem, gdy zobaczysz niemowlę wpatrzone w pustkę, nie odwracaj wzroku. Zamiast tego spójrz tam razem z nim. Może przez ułamek sekundy, w ciszy własnego serca, też przypomnisz sobie, że nigdy nie jesteśmy sami. Jeśli pragniesz kontynuować tę podróż i odkrywać prawdę o swojej duszy i wszechświecie, zostań tutaj na dłużej. A tymczasem do usłyszenia w następnej lekcji.